Elos Bajeros, czas na merytoryczny post na moim kanale. Merytoryczny, ponieważ będą prawie same konkrety. Otóż przyjrzymy się cenom jedzenia w Nowej Zelandii. Wybierzemy się do supermarketu i sprawdzimy, jakie są ceny półkowe różnych produktów. Ale zanim tam pójdziemy, to małe wprowadzenie na temat sklepów i supermarketów w Nowej Zelandii. Otóż w Nowej Zelandii są 3 główne, najpopularniejsze supermarkety. Są to Pack and Save, Countdown i New World. Z tych 3 Pack and Save uważany jest za najtańszy, ale również najrzadziej występuje, ponieważ go znajdziemy głównie w największych aglomeracjach albo takich miastach, które są najważniejsze dla danego regionu. Natomiast Countdown i New World znajdziemy również w średniej wielkości miastach i w tych mniejszych. Natomiast jednak większe trochę prawdopodobieństwo jest, że New World znajdziemy w tych mniejszych niż Countdown, no ale to w sumie różnie bywa. Jeżeli chodzi o mini-markety, takie jak na przykład nasza Żabka, to oni mają coś takiego jak Foursquare. No i Foursquare występuje we wszystkich rozmiarach miast, od tych największych do tych zupełnie najmniejszych, tych gdzie, jak to się mówi, psy 4 literami szczekają. Bardzo duże jest prawdopodobieństwo, jeżeli będzie tam sklep, to będzie należał on do sieci Foursquare. Co do jeszcze innych sklepów, to na pewno, jeżeli się wybierzesz do Nowej Zelandii, to zauważysz, że są tam tak zwane dairies. One sprzedają słodycze, jedzenie, jakiś nabiał, też produkty higieniczne i tak dalej. I najczęściej są prowadzone one przez osoby z Indii. Taka ciekawostka. A teraz idźmy na zakupy. Nie będę wspominała, do którego sklepu idziemy, ponieważ, nie wiem, często te sklepy sobie nie życzą, żeby u nich nagrywać. Mnie w sumie nikt nie przegonił, ale może nikt mnie nie zauważył, więc może nie będę mówiła, do którego idziemy sklepu, chociaż i tak to pewnie będzie widać, bo pewnie na jakiejś scenie czy coś się logo przemknie, ale no dobra, powiem tylko, że to ten najtańszy. Ok, jesteśmy w dziale warzywno-owocowym. Kilogram kiwi 3,99, lecimy dalej. 3 sztuki awokado za 4 dolce. Kilogram pomarańczy za 3,99. Limonki 24,99 za kilogram. Cytryna 7,99. I tak jak widać. Ceny jabłek się różni w zależności od gatunku. Najtańsze są 1,99, te zielone. W sumie taki worek ile on ma? Kilogramowy 5,99. Papryka 2,29 za sztukę. Cebula 4,99. Tutaj mamy ogórki. Ogórki jak nie są w sezonie, to potrafią kosztować $5 za sztukę. Ceny tak jak widać. Pieczareczki za prawie 12 dolców kilogram, więc tu na pewno dosyć drogo. Będę tak jeździła tą kamerą, nie będę się zatrzymywała przy każdym warzywie, bo przecież widać, co jest co. Więc tak przejadę do końca i jedziemy w dział mięsny. Jeżeli chodzi o pierś kurczaka, to kilogram zwykle kosztuje około 8,79. I tak się prezentuje. Kiełbasy około $8-9. Oczywiście to nie są takie kiełbasy jak u nas w Polsce. Ale też spoko, nie ma co narzekać. Tutaj mamy mielonki i oni tutaj mają taki podział, że rodzaj beef to jest jakby najmniejsza jakość, najgorsza, potem mają prime to jest średnia jakość i premium to jest najlepsza jakość. Więc premium mniej więcej cena 10,91 za pół kilograma, a tutaj za kilogram 318,77. Tutaj co, to są jakieś steki chyba? Steki 21,28. Ok, tu jakieś salami, albo w sumie nie wiem co, bo nie wiem za bardzo mięsa, więc nie do końca się orientuję, jak to wszystko się nazywa. Ale tak, takie mamy ceny. Jakieś szynki, nie szynki. O, tutaj mamy takie bardziej szynki. 4,49 w takim opakowaniu.
W Nowej Zelandii są popularne dipy, w których się zamacza jakieś twarde pieczywo czy jakieś chipsy. I mniej więcej to tak to wygląda. Bardzo przydatna rzecz. Mleko 2 litry, 4,30. Więcej litrów, 6,49. Ile to jest litrów? 3 litry, 6,49. Marka Value jest zwykle z tych tańszych. Value i Pems to są takie najtańsze, najczęściej spotykane w supermarketach firmy. I bardzo popularna sprawa. Ser sprzedawany na kilogramy w Nowej Zelandii. Ceny jak widać od 11 do 15 dolców. Ser pokrojony tak na takie kawałeczki nie jest specjalnie popularny, no i też jest dosyć drogi. Okej, pieczywo. Taka paczka sztuk 6, 2,89, natomiast pamiętajcie, że to nie jest pieczywo, to jest tylko taka bułka napełniona powietrzem. Żeby szukać polskiego pieczywa, trzeba iść do specjalnych takich piekarni, które i tak nie zawsze sprzedają takie typowe europejskie. No i jest oczywiście droższe. Soczek 4,29 to jest 2,5 litra prawie. Głębsoki kosztują około 5 dolców za 2 litry. Cola 3,49, ale bardzo często jest na promocji i kosztuje około 2 albo 3 dolców. Więc jeżeli kochasz kolę, to się niczym nie przejmuj, na pewno się tutaj odnajdziesz. Płatki śniadaniowe, takie kartony, 320 gramów, zwykle kosztują około 4-5 dolców. Oczywiście tutaj marka Pams, o której wspominałam wcześniej. Tutaj te w opakowaniach kosztują 2,19, więc nieco taniej. Tu mamy taki nowozelandzki rarytas. Nie wiem czy nowozelandzki, ale pierwszy raz go widziałam w Nowej Zelandii. To są Weet-Bixy i one są, z czego one są? To jest chyba jakieś, Jezu, nie wiem co to jest, jakieś owsiane to jest i to w każdym razie wrzuca się do mleka i potem trochę musi nasiąknąć mlekiem i się rozwala i można sobie jeść z płatkami. Okej, chrupeczki 2,99, to jest taki odpowiednik naszych Cheetosów. Tutaj Cheetosy mają tylko jeden rodzaj, jakieś takie, o, to jest dokładnie to. Więc Cheetosów mają tylko to, nie mają Lay'sów w ogóle. A tak to mają takie chrupeczki. No nie są takie dobre jak Cheetosy, ale to pewnie kwestia smaku i przyzwyczajenia. Bluebird jest zdecydowanie najbardziej popularniejszą marką, to oni chyba są takim odpowiednikiem Lay'sów tutaj, najbardziej popularnym. Tutaj coś tańszego, Pringlesy. I tutaj mają takie bardziej fancy chipsy o różnych smakach, jak to jest właśnie, nie rozumiem jak to można jeść, bo to jest ocet z solą, więc to jest bardzo popularny smak też w Wielkiej Brytanii. A tutaj mamy słodkie chili, kurczak, więc tak, ta marka jest troszeczkę droższa, no troszkę, chociaż nie, bo 5 za 3, to nie jest wcale droższa. Tak na początek spojrzałam na cenę i sobie pomyślałam, że 5 to już za paczkę, ale nie jest źle. Dobra, idziemy z niezdrowego jedzenia dalej. Tutaj mamy kawy. Starbucksowa, oczywiście droższa, 6,99. Ja zwykle piję tą. Nie jestem specjalnym smakoszem kawy, więc mi smakuje byle gówno. 6,89 za taką paczuszkę 90 gramów. Nescafe 5,99, a jeżeli naprawdę jesteś budżetowcem, to możesz sobie kupić takie 90 gramów za 1,79. Coffee powder. Herbatka 2,79, 4,49, Twinings za 2,69, tutaj większe paczki po ile sztuk? Po 100, 9,49. Paczki z batonami muesli, 6 sztuk, 2,79. Są teraz na promocji, zwykle mogą kosztować około 3 albo 4 dolarów. Tutaj mamy syrop The Longest Drink in Town, który jest wykorzystywany w większości miejsc, gdzie sprzedają szejki. Syrop jest bardzo niesmaczny, więc szejków w Nowej Zelandii nie polecam. W McDonaldach też używają jakiegoś innego syropu i też nie jest smaczny. W sensie w McDonaldzie nie używają tego The Longest Drink in Town, ale też używają jakiś inny syrop niż w Polsce i te szejki też nie są najlepsze. Dobra, wchodzimy w dział słodyczy. Oreo, 2 dolce,
ciasteczka. Tu mamy typowo nowozelandzkie ciasteczka. Te są moje ulubione. Shrewsbury's. Ile one kosztują? 3,79. Tak jak wspomniałam, w Nowej Zelandii są dipy popularne i w dipach zamacza się takie to oto właśnie krakersy. Są ich tutaj całe półki. Te są najlepsze. Andy tak mówi, ja się w sumie zgadzam, chociaż wszystkich nie próbowałam. To są ulubione krakersy Andy'ego, dla mnie one smakują jak chrupki dla psa. Po $1. Dobra, Andy powiedział, że nie są jego ulubione, a ja go widzę bardzo często, że często je, więc chyba jednak jego ulubione. Tutaj mamy, proszę Państwa, dalej słodycze. Cena 1,99. Żelusie 2,39. One są teraz na promocji, zwykle kosztują gdzieś 3 albo $4 w zależności od sklepu i w jakiej miejscowości się znajduje, bo oczywiście w mniejszych miejscowościach zwykle jedzenie jest troszeczkę droższe w tych sklepach. A to jest spaghetti on toast. Przysmak, który poznałam, właśnie to jest spaghetti we puszce i go się je na toście przykrytym serem i wtedy jest to bardzo dobre. Oczywiście po wizycie w piekarniku. Niezdrowe, ale dobre. Polecam. A jeżeli podróżujecie po Nowej Zelandii vanem i macie swoją kuchenkę, to polecam robić sobie na śniadanie takie pancakesy. Jedynie trzeba dolać wody, no oczywiście mieć patelnię i gaz i wtedy można sobie takie śniadanko przyrządzić. My tak robiliśmy. Propozycje dla kamperowiczów. Szybki do przygotowania ryż, 2,49. Jedynie co trzeba zrobić to albo w mikrofale, albo w gorącą wodę i wtedy się gotuje. Tutaj też stały gość naszego menu, kiedy podróżowaliśmy po Nowej Zelandii. Niezdrowo, ale tanio i szybko się przygotowuje. Cena orzeszków 500 gramów migdałów 11 dolców, cashews 16 dolców, peanuts 12 dolców. Popcorn 2,99 za taką rurkę, która ma ile? 150 gramów. Gdzie jest nasz ulubiony popcorn? Nie ma tutaj naszego ulubionego popcornu. To jest firma, która robi nasz ulubiony popcorn, ale mamy go zwykle w większych paczkach i to zwykle kosztuje nas około 3 dolców. M&M'sy 5,99 za paczkę 345 gram. Jeżeli chodzi o wyroby kinderowe, to mamy tylko to i Kinder Niespodziankę, Kinder Bueno i to wszystko, więc jest bieda, jeżeli chodzi o kinderowe rzeczy. Ogółem jest bieda też o żel, jeżeli chodzi o żelki, nie mają tutaj dobrych żelków. No, Lind, Cadbury. To jest dobra czekoladka, moja ulubiona to ta Black Forest, gdzie jesteś tutaj. Teraz kosztuje 2,99. Regularna cena jest jaka? Nie wiadomo. Zwykle gdzieś około 3,50. A tu jest Whitakers. I to jest tutejsza czekolada. Andy mówi, że ulubiona. Ja lubię w sumie tylko ten smak. Więc go kupuję nałogowo. A Andy lubi te bardziej takie fancy. Też nie, one w sumie nie są fancy. Nie, może tak, bo one są w sumie, ile one mają? 100 gramów kosztują 3,29, a te mają 250 gramów, kosztują 4,49, więc to odrobinę bardziej fancy. A ta jest niesmaczna, to jest jakaś specjalna edycja, ale jest fuj. Mamy tutaj gości w sklepie, 3 wróbelki. Hello. Dobra, tu odżywki dla dzieci, to może to nie jest interesujące. Tutaj mamy ryż, może... No dobra, ile to ma? 5 kg ryżu, 10 dolców, a mniejsza paczka gdzieś około 5. To jakiś super ekskluzywny. Tutaj mamy za 2,49 kg jaśminowego. Zupki instant 2,49. Ja nie jestem fanem tutejszych zupek. Jeżeli jesteś fanem amino, to na pewno tutaj Ci raczej nie zasmakuje, ponieważ one nie są wcale takie dobre. I ponownie w zależności od firmy i formy, różne inne ceny. Dobra, makaron
Makaron penne, 2 dolce. Makaron spaghetti 3,49. Papardelle 8,99. Tutaj nie wiem, chyba trochę tańsza marka 1,69 za pennette. Tutaj mamy znowu spaghetti za 1,69. O, znowu value 95 centów za 500 gramów takich świderków. Albo $95 za pennę. Albo $95 za lasagnowy. Nie wiem, czy to jest lasagnowy, jakaś mini lasagne. No, wiadomo, jak wszędzie, jak u nas w Polsce, są lepsze marki, gorsze marki. Albo inaczej, tańsze i droższe marki. To jest kolejna opcja dla van life'owiczów albo kamperowiczów. Takie indyjskie jedzonko. Jedynie co potrzeba to znowu wrzątek. Gotuje się, to jest w takiej paczuszce srebrnej. Trzyma się chyba przez 5-10 minut w tej wodzie i potem jest zdatny do jedzenia. Polecamy jeść to z serem. Alkoholowe sprawy oczywiście zainteresują moich rodaków. Hehe, żartuję. Dobra, cydry. To jest mój ulubiony cydr. Ta marka, ten smak 4,99, ale z tego co wiem to jest ze Szwecji, więc może kiedyś przywędruje do nas, do Polski również. Takie mamy ceny cydrów. 6-paku 21, o Summersby 6-pak kosztuje 21,79. To jest 6-pak, tak, to jest 6-pak. Stary, dobry Heineken w puszce za 3,99, w butelce za 5,99. O, Steinlager, to jest bardzo popularne piwo tutaj. Drugim popularnym piwem jest Tui, ale nie wiem, czy ono tutaj jest teraz. Tui to jest taki ptak w Nowej Zelandii. Jest tylko tutaj. O, jest Tui tutaj. I kosztuje ile? 33,79 za 24 sztuki. Jeżeli jeszcze chodzi o alkohol, to takich w sklepach jak ten, czyli które sprzedają jedzenie, alkohol, jakieś tam kosmetyki, to największe stężenie alkoholu to może być 14%. Jeżeli chce się kupić mocniejszy alkohol, to trzeba iść do specjalnych alkoholowych sklepów, w których sprzedają tylko alkohole. I mamy tutaj ceny lodów. Okej, kończymy wycieczkę po sklepie, tylko tak na koniec zobaczcie, oni tutaj jeszcze dają te kartony, że można sobie zapakować swoje rzeczy. Ja pamiętam, że w Polsce też kiedyś tak mieliśmy, że chyba w takich sklepach a la Lidl albo Aldi często dawali kartony i można było sobie spakować swoje zakupy w karton, a teraz chyba już tego nie robią, a szkoda, bo fajna opcja. No to tyle. A jeszcze co do kupna alkoholu, to tutaj jest tak, że nawet jeżeli wyglądasz na 100 lat, to i tak poproszą Cię o dowód osobisty. Nie ma co się w ogóle wybierać do sklepu bez dowodu, jeżeli planuje się kupić alkohol. A druga jeszcze sprawa jest taka, że jeżeli towarzyszysz na przykład osobie, która kupuje alkohol, ale Ty sama nie kupujesz tego alkoholu, to i tak zostaniesz wylegitymowany wylegitymowana, jeżeli towarzyszysz tej osobie. I nam się już parę razy tak zdarzyło z Andym, że Andy kupował jakieś piwo. Ja nie kupowałam, miałam nawet swój własny, osobny wózeczek i tylko stałam obok niego i chcieli ode mnie dowód, a ja bardzo często tego dowodu nie miałam, albo jak miałam, to był mój polski, a oni tutaj w wielu sklepach tego polskiego nie akceptują i tylko paszport, więc trzeba o tym pamiętać. I jeszcze ostatnia sprawa, też mieliśmy taką sytuację, że Andy chciał kupić alkohol, a ja nie wzięłam ze sobą dokumentów, to stwierdziliśmy, że Andy sam pójdzie do kasy, w sensie, że wejdzie ze mną do sklepu, szybko pójdzie kupić alkohol, a ja mam się tam gdzieś szlajać pomiędzy półeczkami i robić sobie zakupy. I okazało się, że i tak mu nie sprzedali alkoholu. No i jakaś pani wyczaiła, że Andy wcale do tego sklepu nie wchodził sam, tylko że ze mną i że ona może mu sprzedać tylko ten alkohol, kiedy on mnie znajdzie w tym sklepie i wylegitymuje mnie, więc
Takie mamy tutaj sytuacje, więc teraz za każdym razem, bo ja rzadko kiedy brałam swój alkohol, to wtedy robiliśmy tak, że ja zostawałam w samochodzie, Andy szedł do sklepu, kupował alkohol, potem wracał, chował alkohol w samochodzie i potem myśmy już we dwójkę razem szli robić zakupy spożywcze, więc trzeba kombinować, moi drodzy, trzeba kombinować.